Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze podać jeden przykład z mojego rodzinnego Ciechanowca. W Ciechanowcu było kilku lekarzy żydowskich. Tak naprawdę był tylko jeden lekarz polski. Szczególną osobą związaną z Ciechanowcem był dr Szpilman, Abraham Szpilman, który w czasach międzywojennych był tylko felczerem, czy aż felczerem, bo w tym momencie prości ludzie nawet nie wiedzieli, czy on jest felczerem, czy on jest doktorem. Dla nich to było obojętne. On ich leczył, on ich ratował. Doktor Szpilman znalazł się w Ciechanowcu zaraz po I wojnie światowej i pracował jako jedyny chyba spośród tych wszystkich lekarzy, którzy się tam przewinęli przez cały okres międzywojenny. W momencie, kiedy weszli Sowieci, doradzono doktorowi, że może ukończyć na kursach przyspieszonych studia medyczne w Mińsku. Został wysłany do Mińska, odbył tam 3 semestry i w momencie, kiedy miał już otrzymać dyplom, na tydzień przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej odwiedziła go tam rodzina, żona i syn i było to niestety ich ostatnie spotkanie, o czym oni nie wiedzieli. Tydzień później, w dniu zakończenia jego studiów, to znaczy dzień później, wybuchła wojna. On miał wracać do domu, już nie zdążył. Tułał się później przez jakiś czas po terenie Rosji. Zamknięto go na pewien czas do łagru. Okazało się, że jest lekarzem, w związku z tym jednak znalazł pracę w swoim zawodzie i tak przetrwał okres całej wojny, tułając się po różnych zakątkach najczęściej europejskiej części Związku Sowieckiego. Po wojnie w roku 1947 wrócił do Polski, odwiedził Ciechanowiec, ale pozostał przez jakiś czas w Białymstoku. Wyjechał ostatecznie do Izraela. Niestety żona zginęła, wywieziona do Treblinki. Natomiast synowi udało się uciec z getta ciechanowieckiego, ukrywał się w okolicy, ale niestety wraz z kolegą gdzieś kiedyś, dokładnie nie wiemy gdzie i kiedy i w której wsi, został wydany przez sąsiadów i zginął. Takich postaci na terenie naszego całego województwa mamy dziesiątki i myślę, że przypominanie, przywracanie pamięci tych ludzi jest dla nas wyzwaniem i po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy, po tym, co dzisiaj przeżyliśmy, myślę, że tak, wydaje mi się, myślę, że Państwo to ocenicie sami, jest potrzeba, żeby kontynuować tego typu spotkania, które, miejmy nadzieję, zainspirują też poważniejsze badania naukowe, które w efekcie przywrócą pamięć znacznie większej ilości tych osób, bo są to osoby w wielu wypadkach, te, które dzisiaj tutaj były przedstawiane, były to osoby absolutnie niesamowite. Może dzisiaj są inne czasy, może są inne potrzeby, natomiast dzisiaj niewielu, mówię niewielu, ale wiem, że są tacy lekarze, którzy są także zaangażowani w życie społeczne. Pewnie dlatego, że jest ogromne zapotrzebowanie na ich pracę lekarską, dlatego strasznie trudno im znaleźć czas na coś więcej. Ale tacy ludzie ciągle są. Natomiast myślę, że jest potrzeba, żeby pokazywać. I to pokazywać bez barier. To, o czym powiedział Tomasz i o czym zresztą większość prelegentów wcześniej mówiła, że tutaj granic narodowości tak naprawdę nie było. To byli wszyscy ludzie, którzy budowali tę ziemię, ten kraj.
którzy zostawili ślad, w większości do tej pory trochę zapomniany, zasypany, natomiast ślad, który naszym zadaniem jest odgrzebać. I z każdym rokiem okazuje się, że mimo, tak jak rozmawialiśmy tu z doktorem, mimo że ci ludzie odchodzą, umierają, ale jednak pojawiają się źródła, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Co i róż pojawiają się jakieś pamiętniki, dzienniki, czy to z get na naszym terenie, czy pisane w bunkrach, kiedy ci ludzie się ukrywali. Te rzeczy są powoli publikowane i pokazują świat, o którym myśmy do tej pory tak naprawdę nie mieli zielonego pojęcia. Puenta, przesłanie. Powiem krótko. Mieszkaliśmy obok siebie, Polacy, Żydzi. Były tu inne narodowości, byli tu ludzie z innych grup etnicznych, co prawda w nie aż tak wielkiej liczbie, ale byli wśród nich i Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, byli Karaimowie, zdarzali się Litwini na naszym terenie. Wszyscy ci ludzie budowali, żyli, kochali, umierali. Przesłanie ostateczne. Szacunek dla każdego z tych ludzi. Dla tych, którzy odeszli. Miłość. Miłość dla każdego, kto pozostał. Kto dalej to buduje. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.